Witajcie na kolejnym treningu. Dziś ponownie zajmiemy się szablą. Skupimy się na nietypowej postawie w traktatach Joachima Meyera noszącej nazwę postawy strażnika. Podobne koncepcje możemy zresztą znaleźć także w innych dziełach poświęconych jednoręcznej broni siecznej. Postawa strażnika wyróżnia się daleko odciągniętym ramieniem i wyprowadzaniem cięcia niemalże zza pleców. Ale nie jest to rzecz, która tylko ładnie wygląda na obrazkach. Postawy tego typu z powodzeniem są wykorzystywane na zawodach, także przez topowych zawodników. Główne zalety to przyłamujące zasłonę uderzenie oraz znaczny efekt psychologiczny, czyli po prostu straszenie przeciwnika siłą. Z drugiej strony wkładanie dużo siły w cios zawsze utrudni nam panowanie nad bronią. Dlatego, żeby skutecznie wykorzystać mocne uderzenie na zawodach, najpierw opanujmy je w kontrolowanych warunkach. Do dzieła! Witajcie w kolejnym treningu Akademii Szermierzy. Dzisiaj wykonamy sobie trening szabli, także potrzebujecie pozornika jakiejś broni jednoręcznej, kija, szabli, co tam macie do dyspozycji, ale klasycznie zaczniemy sobie od rozgrzewki i do tej rozgrzewki wykorzystamy rękawice, także niech to będzie drugi rekwizyt, który sobie przygotujecie. Natomiast zanim go użyjemy, chwilkę podniesiemy temperaturę ciała bez rękawicy. Zaczynamy sobie od pajacyków, wykonujemy je 10 razy. Po wykonaniu 10 razy takim luźnym tempem przyspieszamy 10 razy szybciej. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz takie pajacyki bokserskie, troszkę inaczej wykonywane. Pierwszy pajacyk jest zwykły, natomiast drugi od razu wykonywany taki, że nogi się rozchodzą przód tył. I potem znowu zwykły i druga noga przód tył. I tak sobie też wykonujemy 10 takich pajacyków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troszkę się rozluźniamy i cały czas dogrzeweczka. Barki mocno do przodu. Duża rotacja. Stawię. I do tyłu, tak żeby łopatki się mocno spięły. Ręce szeroko, łokcie do środka. I na zewnątrz. I ruszamy troszkę na boki. Rozluźniamy się, głowa góra-dół. I prawo-lewo. Nadgarstki ruszamy. I w drugą stronę. Rozluźniamy ręce szeroko i będziemy się skręcać, ale także od razu też nogi pracują, czyli taki solidny skręt i tułowia i w nogach 10 razy. Na obie strony. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I następnie przechodzimy do podporu przodem. I w tym podporze będziemy chwilkę wytrzymywać. Odpór pompkowy, spięte łopatki, spięty brzuch, pośladki i chwilkę tak trzymamy. I następnie, jak złapaliśmy stabilność, podnosimy lewą rękę do góry i trzymamy. Odkładamy lewą, podnosimy prawą do góry. Opuszczamy, wykonujemy 5 pompek dokładnych. I wstajemy. I troszkę się rozluźniamy. Teraz, żeby dogrzać nogi, wykonujemy 5 przysiadów wykrocznych. Stajemy szeroko, w kontrolowany sposób schodzimy do dołu i dynamicznie do góry. 5 razy na stronę. Raz, 2, 3, 4,
5. Druga strona. Raz, 2, 3, 4, 5. Rozluźniamy troszkę. Stajemy w postawie szermierczej i chodzimy sobie swobodnie przez 20 sekund w miejscu, wykonując takie zwykłe, luźne kroczki. 20 sekund tak pracujemy. Ok, rozluźniamy troszkę nogi i teraz wykonamy podobnie przez 10 sekund, ale jak najszybciej się da, czyli takie malutkie, ale bardzo dynamiczne kroki. 10 sekund pracy, uwaga, start! I rozluźniamy. Wspinamy się na palce 15 razy z takim przytrzymaniem na górze. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i przyjmujemy pozycję wypadu. Wykonujemy sobie luźny wypadzik, ale tak, żeby był on stabilny. Rozkładamy ręce szeroko i w tym wypadzie utrzymujemy przez 20 sekund. Lecimy. Można sobie trochę pogłębić ten wypad w trakcie, trochę porozciągać. I rozluźniamy i to samo na drugą stronę. Lewa postawa, swobodny wypadzik i 20 sekund. Ok, teraz przechodzimy sobie do ćwiczeń z rękawiczką. Pierwsze ćwiczenie bardzo proste. W naszej domyślnej postawie szermierczej się ustawiamy. Dość nisko na nogach. Podrzucamy sobie rękawicę i w jakiś dowolny sposób z samej ręki łapiemy. Tak, żebyśmy sobie to wykonali 5 razy na stronę. Raz, 2, 3, 4, 5. Druga strona. Raz, 2, 3, 4, 5. Teraz to samo z wypadem na obie strony. Podrzucam, ręka musi pierwsza złapać, ale wykańczam na nogach z wypadem. 5 razy na stronę. Raz, 2, 3, 4, 5. I lewa. Raz, 2, 3, 4, 5. I powrót. Teraz kładę sobie na prawej nodze, wracamy do tej prawej postawy naszej i wykopujemy rękawicę w górę, tak żeby samą ręką ją złapać. 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5 i teraz to samo, ale łapiemy 5 razy z wypadem. Wykopuję i łapię. Czyli raz, 2, 3, 4, 5. I na drugą stronę troszkę trudniej. Sama ręka. Raz, 2,
2, 3, 4, 5 i z wypadem. Raz, 2, 3, 4, 5. O, teraz wykonujemy sobie ćwiczenie. Mało skomplikowane technicznie, ale wymagające dużo skupienia. Podrzucamy rękawicę i łapiemy samą ręką, tak samo jak wykonywaliśmy wcześniej. Natomiast teraz jest taka zasada, że nie wolno nam wodzić wzrokiem za rękawicą, czyli patrzymy w jakiś określony punkt, na ścianie na przykład, i rzucamy, łapiąc rękawicę dopiero wtedy, kiedy kątem oka ją zobaczymy. I staramy się też nie szukać ręką gdzieś do góry czy na dół, tylko prostując, tak jakbyśmy wykonywali natarcie pchnięciem lub cięciem. Czyli teraz patrzymy przed siebie, rzucamy i łapiemy. I wykonujemy taki ruch 10 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jest ćwiczenie, w którym możemy troszkę lepiej przyjąć czas reakcji. Mamy mniej czasu na zareagowanie, bo dość późno dostrzegamy tę rękawicę. W przeciwieństwie do ćwiczenia, gdzie wodzimy za nią wzrokiem. Także bardzo wartościowe w domu, kiedy nie mamy partnera, mamy mało takich sytuacji niespodziewanych. Dobrze jest takie ćwiczenie zrobić. I jeszcze trudniejsza wersja tego ćwiczenia, gdzie rzucamy rękawicę za siebie, obracamy się przez lewe ramię, tak żeby w tej samej postawie spróbować złapać, ale znowu nie wodzimy za rękawicą wzrokiem. Staramy się tak obrócić, żeby patrzeć cały czas przed siebie, a mimo to tą rękawicę upolować. Czyli tam, gdzie ona nam się pojawi, tam ją złapać. Próbujemy 5 razy złapać. Jak będą nieudane, to do 5 udanych powtórzeń. Pierwszy nieudany. Raz. 2. Ciągle 2. 3. 4. 5. I po takiej rozgrzewce troszkę się rozluźniamy i będziemy przechodzili do ćwiczeń z szablą. Przechodzimy sobie do ćwiczeń szablowych. Dzisiaj skupimy się najbardziej na postawie, którą możemy znaleźć w traktatach szermierczych. Jest to postawa u Joachima Meyera określona jako postawa strażnika, gdzie szabla jest praktycznie za plecami, przygotowana do bardzo mocnego ciosu przełamującego zasłonę od góry. Natomiast zanim zrobimy sobie tą postawę, kilka takich uniwersalnych ćwiczeń szablowych na poprawność prowadzenia cięcia. Przyjmujemy sobie postawę trzecią, czyli taką, gdzie szabla jest z prawej strony. Kryje nam tą prawą stronę, całkiem jest zakryta, nie jest na środku, tylko z prawej. Palce skierowane na przeciwnika i stąd kierujemy od prawej do lewej cięcie, po czym młyńcem wracamy do trzeciej. To jest cięcie na kierunku pierwszym, po czym krótkim młyńcem wracamy znowu do postawy. I takie ćwiczenie wykonujemy 10 razy. Cięcie, powrót. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zwróćcie uwagę na chwyt szabli. Może być chwyt tutaj taki kciukowy, z tyłu opieram kciuk. Mogę złapać chwytem młotkowym, trochę to ułatwia młyniec. Mogę też położyć z boku takim chwytem pistoletowym. To od Was zależy, który jest dla Was najwygodniejszy. Zrobiliśmy sobie 10 razy na kierunku pierwszym, 10 razy na kierunku drugim, czyli od lewej do prawej. W ten sposób i wracamy też do trzeciej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Cięcia od dołu na kierunku trzecim. Też będziemy wracać do postawy, czyli za każdym razem robimy cięcie, powrót do postawy. 10 razy takie cięcie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kierunek czwarty. W ten sposób i powrót. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kierunek piąty, taki równoległy do ziemi. Cięcie, powrót do postawy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I kierunek szósty, od lewej do prawej, równoległy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I teraz spróbujmy sobie wszystkie te cięcia połączyć, czyli będzie pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Zaczynamy sobie wolno, technicznie, żeby te cięcia też nie były w taki poszarpany sposób prowadzone, tylko płynnie. I jak jesteśmy w stanie, to dopiero przyspieszamy. 5 razy wszystkie te cięcia wykonujemy. To było raz. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, 2. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, 3. Tak, jeszcze z innej perspektywy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I mamy 5 razy. I dla wyrównania troszkę, zanim odpoczniemy chwilę, popracujmy lewą ręką. Wykonujmy sobie dosłownie przez moment cięcia na dowolnych kierunkach. Umówmy się na pół minuty pracy teraz, gdzie wykonujemy sobie różne cięcia, jak kto chce, tak żeby ta lewa ręka też trochę popracowała w lewej postawie. Lecimy pół minuty. Ok, i po takich przynajmniej chwilkę odpoczywamy. Ok, zrobiliśmy natarcia, chwilę poróbmy sobie zasłon szablą. Przyjmujemy postawę szermierczą. Postawa trzecia, która jest jednocześnie też właściwie zasłoną trzecią. Ona kryje nam prawą stronę, chociaż często przydaje się jeszcze troszkę uszczelnić tą zasłonę, tak gdyby tutaj było mocne natarcie. Czyli będziemy mieć zasłonę trzecią, zasłonę czwartą, zasłonę piątą i zasłonę szóstą. Zwróćcie uwagę, że za każdym razem jak przyjmujemy zasłonę, musi ona zakryć określony wycinek ciała. Czyli trzecia musi faktycznie zakryć mi prawą stronę. Nie wystarczy, że ją sobie tu przyciągnę, a tu będzie odkryte. Trzeba ją tak przenieść, żeby kryła. Podobnie czwarta. Dlatego też nie warto stać całkiem frontalnie do przeciwnika, bo jesteśmy większym polem. Lepiej troszkę będzie ten bark odwieźć do tyłu, tak żeby łatwiej, krótszym ruchem móc się zakryć. Piąta, tak żeby zakryć czoło, żeby tu nie wystawało. I szósta, podobnie, żeby się zasłonić, żeby zakryć czoło i żeby się nie zasłonić ręką, tylko żeby kryć się szablą. Blokujemy cięcia silną częścią, nie słabą. Tutaj możemy przyjąć najsilniejszy cios, tutaj będzie słabo. Przyjmujemy sobie po kolei trzecia, czwarta, piąta, szósta. 10 razy taki ruch wykonujemy. Trzecia, czwarta, piąta, szósta, raz. Trzecia, czwarta, piąta, szósta, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. I teraz po każdej będziemy dawać też odpowiedź, czyli mamy zasłonę i odpowiedź cięcie. Zasłona trzecia, odpowiedź na głowę, zasłona czwarta, odpowiedź na głowę, piąta na głowę i po szóstej też sobie odpowiedzmy takim cięciem szerokim na głowę. I takie ćwiczenie 5 razy, czyli zasłona, odpowiedź na wszystkich po 4 zasłonach. Trzecia odpowiedź, czwarta odpowiedź, piąta odpowiedź, szósta odpowiedź. 5 razy wykonujemy. Raz. Zwróćcie uwagę, do zasłony ręka ugięta, blisko. Do odpowiedzi strzelamy daleko, wyciągając rękę. 2. 3. 4. I 5. I teraz mamy rękę już przygotowaną i przechodzimy do tej naszej postawy strażnika. Wbrew pozorom to nie jest tylko taka ładna, traktatowa postawa, która tylko ładnie wygląda na obrazkach. Ona jest z powodzeniem stosowana na turniejach. Tym bardziej warto się z nią zapoznać. Zwróćcie uwagę na detale. Ta ręka odwiedziona daleko gwarantuje nam bardzo silny cios, ale też sprawia, że cięcie będzie wykonywane troszkę dłużej. No siłą rzeczy tutaj stojąc w postawie trzeciej, nasza szabla będzie bliżej do przeciwnika, więc szybciej osiągnie cel. Tutaj będzie dłużej, natomiast uderzenie będzie dłużej nabierało rozpędu i siły będzie znacznie mocniejsze. Żeby takim z powodzeniem natrzeć, takim cięciem, trzeba mieć dobrą postawę. Nie może być zbyt wysunięte przedramię do przodu, bo będziemy zbierać w nie wyprzedzenia. Także ręka powinna być odwiedzona. Można oprzeć sobie ją na ramieniu. Może być też skierowana trochę wyżej. Tylko tutaj, jeśli jest na ramieniu, to trzeba uważać, żeby nie walnąć się w głowę, żeby strzelać prosto do celu. Ważne, żeby ruszył pierwszy sztych, czyli żebyśmy nie sunęli ręką, a potem sztych, tylko to właśnie sztych zaczyna swoją drogę i potem strzela mocno do przodu. Wykonajmy sobie takie cięcie z tej postawy strażnika 5 razy, wolno zaczynając sztychem. Niska postawa i lecimy. Wolno, pach, zatrzymując tutaj cięcie na środku. Raz, 2, 3, 4 i 5. Dobrze jest kontrolować szablę na tyle, żeby ruch zatrzymać, natomiast zdarzy się tak, że nie będziemy w stanie czasem tego cięcia utrzymać, ponieważ będziemy chcieli walnąć tak mocno, że nas złamie. Wtedy nie warto nadstawiać tutaj karku na ścięcie. Znacznie lepszą sytuacją będzie wyjście z tego przez młyniec. Także spróbujmy sobie teraz zrobić tak. Cięcie i od razu sobie zmniejcować i wrócić do trzeciej. Czyli nawet gdybyśmy tu nie utrzymali, to szabla sama nam wróci poprzez młyniec do ręki. Wkładam ile fabryka dała siły tu, nie utrzymałem, ale wracam przez młyniec. Hop, hop, hop. Tu jest pach, złamało, wracam. 5 razy. Raz, 2, 3, 4 i 5. I teraz spróbuję dołożyć do tego trochę nóg. Wolno zaczynamy ręką i strzelamy mocno z wypadem. 5 razy. Czyli wolno ręka, pach! I najbliżej z wypadem. Raz, 2, 3, 4, 5. I ten drugi wariant, w którym wracamy do postawy trzeciej i od razu też wróćmy wtedy z wypadu. Czyli tu strzelam i wracam. 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5. Zróbmy sobie dosłownie 5 razy na lewą rękę w miejscu. Samo to cięcie i młyniec do trzeciej. Czyli raz, 2, 3, 4, 5. I wracamy do naszej prawej strony. Teraz może się zdarzyć taka sytuacja,
że wyprowadzimy mocne cięcie, natomiast z racji na to, że to cięcie jest dłuższe niż zwykle, przeciwnik je zobaczy, w jakiś sposób się obroni, na przykład dystansem, no i zostajemy tutaj narażeni na jego odpowiedź. Także wyjściem z tego będzie przejście do zasłony od razu. Wykonujemy cięcie, nie trafiliśmy, przestrzeliliśmy, młyńcem wracamy do zasłony piątej i odpowiadamy na głowę. Po czym wychodzimy do postawy. I spróbujmy sobie taką kombinację wykonać. Cięcie, wracamy do piątej, odpowiedź, powrót z wypadu. 5 razy. Raz, 2, 3, 4 i 5. Zwróćcie uwagę, że tutaj cięcie jest wykonywane z pełną intencją. To nie jest młyniec gdzieś przed sobą, a w pełni wyprostowane ramię, które gdyby mogło, doszłoby do celu. Ok, w warunkach normalnej walki, jeśli na przykład nasze cięcie nie dojdzie do celu, dobrą manierą jest wrócić do jakiejś swojej obrony, ponieważ przeciwnik może odpowiadać. Natomiast szabla to jest też wdzięczna broń do wykonywania kombinacji młyńców. Jeśli przeciwnik na przykład obronił się dystansem, ale nie odpowiada, możemy kontynuować natarcie. I teraz sobie wyobrazimy taką sytuację, że natarliśmy z tego strażnika, ale to nasze natarcie było tak silne, przeciwnik się cofnął, ale boi się nacierać na nas. W związku z tym kontynuujemy. Wykonujemy sobie pierwsze cięcie, potem od razu drugie i jeszcze jedno i dopiero wychodzimy z dystansu. Czyli mamy natarcie ze strażnika, zróbmy sobie z krokiem teraz, nie z wypadem. Potem od razu płynnie przechodzimy do jednego cięcia i jeszcze jednego. I wychodzimy. Natarcie z krokiem i 2 dodatkowe cięcia, czyli łącznie 3 cięcia naraz. Pierwsze cięcie, drugie cięcie, trzecie cięcie. Zwróćcie uwagę, żeby one nie były za długie, żeby nie były tutaj zbyt zamaszyste, bo one po prostu nie dojdą wtedy do celu. Wyprowadźmy je jak najszybciej, prowadząc je przed sobą i wychodzimy z dystansu. Takie ćwiczenie 5 razy wykonujemy. Raz, 2, 3, 4, 5. I troszkę się rozluźniamy. I teraz to rozwiniemy jeszcze. Wyobraźmy sobie, że tutaj tą sekwencją młyńców przeciwnika nastraszyliśmy, ale ciągle jest nietrafiony, więc jeszcze wykańczamy cięciem wypadem. Czyli mamy raz, 2, 3, wychodzimy z dystansu i strzelamy krótko wypadem. Taką całą kombinację 5 razy. Raz, 2, 3, wychodzimy, pach! I to jest raz. Raz, 2, 3, hop, pach, 2, 3, 4 i 5. Ok, wykonaliśmy sobie sekwencję natarć. Teraz sobie spróbujemy cięcia zwodzone. Znowu, kiedy straszymy przeciwnika bardzo mocnym uderzeniem na głowę, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie się kulił za zasłoną, będzie się bał tego naszego natarcia. A ponieważ natarcie nasze jest dość długie, spora szansa, że nam się ta zasłona uda. W związku z tym będziemy starać się zmienić kierunek natarcia. Nastraszymy go tu na kierunku pierwszym, ale zmienimy cięcie na kierunek drugi, trafiając go na przykład w rękę. Zaczynamy tu i z wypadem zmieniamy na drugą stronę. Ważne, żeby ręka zaczęła, tak żebyśmy nie nadstawili głowy na trafienie. Ręka rusza i potem zmiana. Ręka, zmiana. 5 razy wykonujemy. Ręka, zmiana, powrót. Pach, pach, pach. Raz, pach, pach. 2, 3, 4, 5. Może być tak, że przeciwnik dalej się będzie bronił. Raz się obronił, ale to drugie cięcie też obronił. W związku z tym możemy kontynuować natarcie przez dalsze prowadzenie zwodów.
To będzie bardzo męczące dla ręki, dlatego przez takie ćwiczenie techniczne możemy przyzwyczaić ramię do częstego zmieniania kierunków. Próbujemy takie ćwiczenie. Natarcie zwodzone, pierwsze natarcie na głowę, zwodzone i jeszcze jeden zwód na głowę. Czyli mamy natarcie, które się składa z 2 zwodów. Pach, pach, pach. Pierwszy zwód, drugi zwód i trzecie natarcie właściwe. Pierwszy zwód, tutaj pierwszy zwód, drugi zwód, natarcie właściwe na głowę. Pach, pach, pach. I cały czas na nogach się przybliżamy. 5 razy wykonujemy takie ćwiczenie. Raz, 2, 3, 4 i 5. Ok, jeszcze jedno ćwiczenie, jakie sobie wykonamy, techniczne. To będzie cięcie, po którym bronimy nogi. Najprostsza obrona nogi w szermierce szablą to po prostu zabranie tej nogi. Jednocześnie można oczywiście ciąć, stwarzać zagrożenie. Może się zdarzyć, że przeciwnik, na którego natarliśmy, nie odpowiada nam na głowę, tylko na nogę. No i wtedy trzeba będzie tą nogę też od razu zwinąć z wypadu, czyli troszkę trudniejszy wariant tego. Czyli teraz tak sobie spróbujemy zrobić. Natarcie, po którym uciekamy, chroniąc jednocześnie nogę. Odpowiadamy jeszcze cięciem, wypadem i wyobrażamy sobie jeszcze, żeby się mi ktoś sparował, odpowiada, więc robimy jeszcze zasłonę, odpowiedź. I to będzie cała nasza kombinacja. Natarcie, powrót, natarcie wypadem, zasłona, odpowiedź. I to jest raz i wykonamy sobie coś takiego 5 razy. Jeszcze raz pokażę. Ze strażnika. Natarcie, powrót do trzeciej, strzelamy z wypadem, zasłona, odpowiedź. Próbujemy 5 razy. Raz. 2. 3. 4. I 5. I teraz mamy przygotowane różne warianty ruchu i wykorzystamy je sobie w takim swobodnym manewrowaniu. Czyli wykonamy coś na kształt walki z cieniem. Będziemy się starali jak najwięcej walczyć z tej postawy strażnika i co jakiś czas wyprowadzać z niej ciosy, ale możemy też to łączyć w dłuższe kombinacje. Manewrujemy sobie swobodnie i na przykład można wykonać proste natarcie, można wykonać sekwencję natarć, można sobie zasymulować tutaj natarcie zwodzone, czy nawet jakieś obrony, zasłony odpowiedzi, czy zabrania nogi jeszcze po tym odpowiedzi. Przerobiliśmy sobie sekwencję ruchów, które tworzą właściwie kompletny styl walki. Także spróbujmy teraz jak najwięcej sobie przypomnieć. Przy okazji to będzie taka powtórka tego, co przerobiliśmy, żeby to się utrwaliło. Tak, popracujemy sobie teraz przez minutę. Nie musi to być zabójcze tempo, natomiast żebyśmy cały czas byli w ruchu, jak najmniej takiego pustego manewrowania, a przypominamy sobie jak najwięcej różnych działań. Przyjmujemy postawę i lecimy. I odpoczywamy.
Okej, na zakończenie wykonujemy sobie parę ćwiczeń takich na wyrównanie tego dysbalansu mięśniowego. Bardzo dużo pracowaliśmy jedną ręką, teraz będziemy pracować więcej tą słabszą stroną. Czyli wykonujemy sobie 3 ćwiczenia. Za każdym razem zaczynamy od tej naszej słabszej strony, w moim wypadku to będzie lewa strona. I tam wykonujemy 2 razy więcej powtórzeń albo 2 razy więcej czasu utrzymujemy. Przykładowo, jeśli będziemy teraz sobie wykonywać takie jaskółki, to wykonujemy 10 powtórzeń na słabszą stronę najpierw, a potem 5 powtórzeń na tą mocniejszą. Czyli zaczynamy sobie od ćwiczenia, najpierw od tej słabszej strony, stajemy sobie stabilnie, łapiemy mocno ziemię palcami i będziemy przechodzili jak najbardziej ustawiając się równolegle i potem wracamy. 10 razy na słabszą stronę, 5 razy na tą naszą domyślną. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I teraz na drugą stronę 5 razy. Raz, 2, 3, 4 i 5. Następne ćwiczenie będzie podpór przodem. Będziemy odejmować jedną rękę i przez 20 sekund trzymamy na słabszej ręce najpierw w ten sposób, a potem przez 10 sekund odparci tą mocniejszą ręką. Uwaga, zaczynamy. 20 sekund na słabszej ręce. I teraz na tej mocniejszej 10. I rozluźniamy i na koniec wykonamy sobie deskę bokiem. Na słabszej stronie 20 sekund, na mocniejszej 10. Tą deskę można wykonywać na różne sposoby. Jeśli na przykład mamy dużo siły, jedna noga na drugiej i wysoko podniesione biodra. Jeśli jesteśmy troszkę słabsi, mogą obie nogi być na ziemi, wtedy jest łatwiej. Także łatwiej nam będzie wytrzymać. Także tak możecie sobie stopniować, jeśli nie dajecie rady. Utrzymujemy 20 sekund na słabszej stronie. Uwaga, start! I 10 sekund drugiej. Lecimy. Ok, chwilkę się porozciągajmy. Już jesteśmy na podłodze. Pół minutki porozciągamy przedramiona. Palce skierowane w stronę kolan. I bardzo stopniowo, bez szarpania sobie siadamy. Staramy się ten zakres ruchu bardzo ostrożnie pogłębiać, pół minuty.
przenosimy teraz łokieć za głowę. Też pół minuty na stronę sobie utrzymamy. Troszkę głową naciskamy, tak żeby nas tu nie zgniotło. Pół minutki takiego dociągania. I zmiana ręki, pół minuty. Ok. Dzięki wielkie za trening. Dzisiaj taki bardziej zaawansowany trening szablowy. Mam nadzieję, że jak będziecie mieli okazję, to przetestujecie te ćwiczenia w sparingu. Dajcie znać, czy Wam się taki trening podobał i do zobaczenia.